dobry. Czas na krótki raport z mojej działki budowlanej, na której niewiele się zmieniło, ale za to wystąpiły pewne problemy. Już Wam opowiadam jakie. Oczywiście działka cały czas zarasta. Postaram się dziś pokazać, w jaki sposób sobie z tym radzę. Oprócz tego, że działka zarasta, no to mam problem ze spływającą wodą na tym właśnie wjeździe na działkę. Musiałem zabezpieczyć ten obszar takimi agrotkaninami, które powodują to, że wraz z wodą nie spływa też glina, która tam sobie wydrążyła takie rowki i spływała prosto na ulicę. Dzięki tej agrotkaninie płynie już tylko sama czysta woda. Unikam w ten sposób kary, mandatu za zanieczyszczanie drogi. Zobaczcie, mam już również płot docelowy. Jest to tradycyjny płot panelowy z podmurówką w kolorze antracyt. Jest już gotowy tutaj na północnej granicy, a na granicy zachodniej tworzą się na razie słupki, które już stoją i są zabetonowane. No i jeszcze tylko będzie trzeba wykonać podmurówkę oraz zapiąć na słupkach panele. Czekam tylko, aż beton się zwiąże, co już właściwie nastąpiło. Zresztą podejdę bliżej, będziecie mogli zobaczyć. Tak to właśnie wygląda. 9 słupków na 25-metrowej granicy. No a dzisiaj spróbuję wykarczować tą oto roślinność, która ochoczo porasta moją działkę. Pokażę Wam świetne narzędzie, które sam wymyśliłem, no i sprawdza się naprawdę świetnie. To narzędzie to nożyco maczeta. Mój własny wynalazek, który zrodził się z tego, że po prostu zepsuły mi się teleskopowe nożyce do żywopłotów. No i powstała taka jedna rękojeść z ostrzem, która naprawdę świetnie się sprawdza do prac związanych z karczowaniem działki. Zobaczcie, jak to śmiga. Narzędzie sprawdza się naprawdę rewelacyjnie ze względu na to, iż można nim ciąć właściwie w każdej płaszczyźnie. Nisko, wysoko, pionowo, poziomo. No i jak widzicie, jest bardzo ostre. Przypomina nieco taką ręczną, pradawną kosę, no ale do takiej kosy trzeba mieć odpowiednie umiejętności. A tutaj można śmigać w lewo, w prawo, do góry, na dół, no i również spełnia swoje zadanie. Naprawdę w bardzo szybki sposób można wykarczować spory obszar właśnie tym narzędziem. Jeśli nie mamy dostępu do prądu,
czy też nie chce nam się transportować na działkę ciężkiej kosy spalinowej, no to taka ręczna nożyco maczeta sprawdzi się idealnie. Zobaczcie, jak pięknie sieka dosyć duże już pokrzywy. Pamiętacie może mój płot kładziony z gałęzi? On już nieco zmniejszył swoją objętość. Jest to związane z upływem czasu, ale ja staram się zagospodarować te gałęzie, zakopując je w takie oto powstałe doły. No i zobaczcie, tutaj mam nagromadzoną pewną ilość gałęzi, to znaczy ja sobie je tutaj specjalnie ułożyłem. No i na te gałęzie sypię ziemię, która gdzieś tam powstała po pracy koparki. W ten sposób, mam nadzieję, stworzy mi się tutaj taka fajna ziemia próchnicza. Jak widzicie, trzeba się troszkę napracować. Oprócz takiej czystej ziemi dodaję również glinę. No i liczę na to, że za jakiś czas będę miał tutaj taką bardzo fajną ziemię. Pod szklarnię na przykład. Gałęzie zakopane, ziemia naniesiona, wyrównana, rozgrabiona. No i teraz swoją pracę wykonują moje przyjaciółki, kurki, które jak zwykle ochoczo ze mną pracują. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć!